Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu. Mam nadzieję, że taka torebka, jaką widziałyście na początkowych zdjęciach, Wam się spodoba i Wam się przyda. Na karnawał jest idealna, na takie wyjścia, kiedy niewiele trzeba ze sobą zabrać. Dzisiaj bierzemy do pracy sznurek poliestrowy marki Sznurex. Ja mam tutaj, jak widzicie, dwa rodzaje. To jest sznurek płaski 5 mm. Bardzo fajnie się z nim pracuje. Zobaczcie, jaki ma fajny splot. Troszeczkę sobie poprawiłam widoczność. O, tak wygląda z bliska. Tutaj mam sznurek poliestrowy 5 mm w kolorze kartonowym, a tutaj jest nowość od marki Sznurex, sznurek poliestrowy z błyszczącą nitką i są wersje zarówno ze złotą, jak i srebrną. Taka czarna koktajlówka zrobiona ze złotą nitką też wyglądałaby super, a na początkowych zdjęciach widziałyście ze srebrną niteczką. Tym razem, żeby było to jak najbardziej dla Was widoczne, żeby poradziły sobie osoby również początkujące, ja będę wykorzystywała ten sznurek ze względu na to, że po prostu na kamerze lepiej będzie zdecydowanie widać oczka przy takim zwykłym, jasnym sznurku. Natomiast te z błyszczącymi nitkami również Wam polecam, żeby takie te torebki powstały trochę w stylu glamour. Bierzemy w dłoń szydełko w rozmiarze 6 mm, zarówno na jeden, jak i na drugi sznurek i zabieramy się do pracy. Przypaliłam sobie zapałką końcówkę, bo po co ma mi się tutaj coś pruć na końcu. I zabieramy się za łańcuszek początkowy. Składamy sznureczek na krzyż, tak żeby końcówka idąca do kłębka była na górze. Wkładamy szydełko do środka, pobieramy, przeciągamy pod tą pętelką. I ja tej pętelki nie zaciągam zbyt mocno, bo to już tą pętelkę będę liczyć jako pierwsze oczko. I teraz tak. Ponieważ ten sznurek poliestrowy z błyszczącą nitką jest taki troszeczkę bardziej sztywny przez dodatek tej nitki, to torebka wychodzi delikatnie większa. Przez to, że się szydełkuje troszkę bardziej sztywno, no to oczka wychodzą troszeczkę większe, więc w tej torebce, którą widziałyście na zdjęciach z tą błyszczącą nitką, ja robiłam łańcuszek początkowy z 23 oczek, wliczając już to oczko, a przy tej beżowej, zwykłej zrobię 25 oczek początkowych, więc już liczę sobie 1, 2, 3 i tak do 25. Ponieważ chcę, żeby ten początek, ten środek torebki, bo ten łańcuszek właśnie będzie w środku torebki, był jak najbardziej estetyczny, to pierwsze półsłupki będę wykonywała nie tutaj w oczkach, tylko w pętelkach z tyłu. I teraz zwróćmy uwagę. Drugie oczko, licząc od szydełka, to jest to oczko. Obracam sobie ten łańcuszek i tutaj pod nim jest taka poprzeczna nić. I to właśnie pod tą pętelkę robię pierwszy półsłupek. Następne oczko, znowu ta poprzeczna pętelka z tyłu. Jak sobie obrócimy łańcuszek w ten sposób, to tutaj są takie poprzeczne pętelki. I to w nich robimy kolejne półsłupki. Po jednym półsłupku w każde kolejne oczko, powiedzmy, w każdą kolejną pętelkę po drugiej stronie łańcuszka. Tak to będzie wyglądało. Tutaj mamy, zobaczcie, przed tą pętelką początkową mamy ostatnią pętlę poprzeczną. Robimy w niej półsłupek i teraz obracamy sobie już tak na właściwą stronę i w tej początkowej pętelce uważamy, żeby nam tu ta końcówka nie uciekła. Robimy dokładnie 3 półsłupki. Raz, 2 i 3. I teraz końcówkę mocno już zaciągamy, żeby się maksymalnie zamknęła dziurka, która tutaj jest i dzięki temu, że zrobiłyśmy 3 półsłupki, to robótka nam, zobaczcie, zakręciła na tę stronę i teraz obrabiamy łańcuszek po tej stronie.
I dzięki temu również, że robiłyśmy w tylnych pętelkach pierwsze półsłupki, to tutaj mamy nie pojedynczą nitkę łańcuszka, tak jakby to było, gdybyśmy normalnie w łańcuszku dziergały, tylko mamy do dyspozycji piękne oczka i to w te oczka właśnie się wbijamy. Tutaj mam pierwsze oczko, zaraz za tym miejscem, gdzie są 3 półsłupki, jest pierwsze oczko. Końcówkę przytrzymuję sobie, żeby mi się wplatała pod kolejne oczka. Wbijam się w pierwsze oczko tutaj i robię półsłupek. Następne oczko, półsłupek. To są dokładnie półsłupki po drugiej stronie tych półsłupków robionych wcześniej. Wplatamy końcówkę. Jeżeli została Wam bardzo długa, to możemy ją sobie przyciąć. No i opalamy tą końcówkę, żeby się troszeczkę nadtopiły te niteczki, żeby nic nam się nie pruło i nie siepało. O, pięknie mi się końcówka wplotła, robimy półsłupki do końca rzędu. Ostatnie 2 oczka przede mną. Pierwsze, tutaj mam ostatnie oczko tego rzędu. Tak wygląda część początkowa. Ja sobie teraz delikatnie, naprawdę delikatnie naciągam, wyrównuję, bo chcę zmierzyć. U mnie to są 23 cm i też na tym etapie zmierzcie sobie ten początkowy łańcuszek obrobiony półsłupkami, ponieważ no, każda z nas szydełkuje, jedne bardziej luźno, inne bardziej ściśle, bardziej zaciągają oczka, więc te wymiary mogą być różne. U mnie taka próbka, czyli początek właśnie to 23 cm. Jeżeli dużo mniej Wam wyszło, to można spróć i zrobić dłuższy łańcuszek początkowy. Oczko łańcuszka na obrót, przechodzimy do kolejnego okrążenia. I teraz tak, całą torebkę będziemy wykonywać pod tylne nitki. Zauważmy, tutaj mamy oczka, to są te literki V wchodzące jedna w drugą. Pod tylną nitkę oczka, to jest oczko łańcuszka zrobione na obrót. Wbijam się teraz pod tę nitkę zwykłym półsłupkiem. Nie pod całe oczko, tylko pod tylną nitkę. Następne oczko, zwykły półsłupek. Następne oczko, zwykły półsłupek. I tak aż do naszego zaokrąglenia, czyli aż do miejsca, gdzie były 3 półsłupki w poprzednim okrążeniu. Pracujemy do tego miejsca, tu się spotykamy. Jestem blisko już zaokrąglenia i tutaj się na moment zatrzymam. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że będziemy wykonywać taką formę, która z tej strony będzie miała prosty brzeg, bo będziemy tutaj robić tylko oczko łańcuszka, obrót i półsłupki. Natomiast tutaj ma się nam budować właśnie takie zaokrąglenie, które na koniec będzie klapką torebki. I żeby to zaokrąglenie było jak najbardziej symetryczne, żeby nie było widocznych takich promieni, w którym miejscu dodajemy po 2 półsłupki, ponieważ jak robiłyście już jakieś torebki, to wiecie, że poszerzanie właśnie robimy w ten sposób, że robimy w niektórych miejscach po 2 półsłupki. To będziemy to robić na oko. Nie będzie tutaj żadnego schematu takiego konkretnego, w które oczka się wbijamy. W tym pierwszym okrążeniu, jak sobie złapiecie w ten sposób, to widać, gdzie są te 3 oczka i pod tylne nitki, można nawet sobie w ten sposób obrócić, pod tylne nitki tych oczek robimy 2 półsłupki, dokładnie w 3 miejscach. Natomiast w każdym kolejnym okrążeniu robimy to mniej więcej symetrycznie. 1 dwójka w najbardziej takim czołowym, można powiedzieć, oczku, które będzie nam się najbardziej wydawało, że jest po tej stronie, i symetrycznie w 2 dowolnie wybranych oczkach tutaj również 2 półsłupki. Dzięki temu te półsłupki będą rozłożone nierównomiernie wobec półsłupków podwójnych z poprzednich rzędów i nie będzie takich właśnie wyraźnych miejsc, nie będzie to widoczne. Mam zaokrąglenie, pierwszy półsłupek, wracam do tego samego oczka, drugi półsłupek, ponownie kolejne oczko, 1 półsłupek i drugi półsłupek i trzecie miejsce, 1 półsłupek i drugi półsłupek i zakręciłam ładnie na drugą stronę. Teraz pod tylną nitkę półsłupki po drugiej stronie robótki. Zbliżam się do końca rzędu. Przypominam, że teraz jesteśmy na tej stronie,
która będzie prosta, ostatnie oczko tego rzędu, również półsłupek pod tylną nitkę, tak to ma wyglądać, oczko łańcuszka, obracamy robótkę i znowu pracujemy pod tylnymi nitkami kolejnych oczek, to oczko na obrót pomijamy, wbijamy się w kolejne oczko w tylną jego nitkę i pracujemy półsłupkami aż do naszego zaokrąglenia, a na zaokrągleniu już obowiązuje ta zasada, którą wyjaśniłam przed chwilą, czyli w 3 dowolnie wybranych miejscach robimy po 2 półsłupki, natomiast we wszystkich pozostałych oczkach po jednym. Spotkamy się gdzieś tutaj przy zaokrągleniu. Spójrzmy w ten sposób. Mniej więcej takie najbardziej zewnętrzne oczko u mnie to jest to oczko i w to oczko zrobię 2 półsłupki, a na przykład tu i na przykład tu również wybiorę te oczka jako te, w których będę robić 2 półsłupki. Tutaj zrobię 2, w kolejnym oczku zrobię 1. Jestem teraz w tym oczku takim, które wydaje się najbardziej wysunięte na czoło, więc robię w nim 2 półsłupki. W następnym oczku też 1 półsłupek. Może jeszcze w następnym też 1 półsłupek. Jak widzicie, to jest naprawdę robione na oko i dzięki temu będzie to super wyglądać. 2 półsłupki w tym oczku. I tak wygląda nasze zaokrąglenie. Ono z każdym kolejnym okrążeniem będzie się poszerzało. Robótka będzie coraz dłuższa i coraz szersza i w ten sposób pracujemy. Teraz robimy półsłupki pod tylną nitkę po drugiej stronie robótki, aż do ostatniego oczka. Tutaj uwaga, bo ta pętelka boczna, ona może Wam w ten sposób zasłonić ostatnie oczko. Wszystko sobie tutaj ładnie na koniec prostujemy, żeby widzieć. To są takie ładne literki V, jedna wchodzi w drugą, więc będzie wyraźnie widać, jak sobie odsuniemy tą pętelkę, nie pozwolimy, żeby coś takiego nam się wydarzyło. To będzie widać, gdzie jest ostatnie oczko, tutaj ostatnie oczko, półsłupek pod tylną nitkę, oczko łańcuszka, obracamy robótkę i lecimy w drugą stronę. I teraz, jak będę właśnie na drugiej stronie i będę sobie planować, w którym miejscu dokładnie zrobić po 2 półsłupki, no to wybiorę na przykład to oczko i gdzieś tu, i gdzieś tu. Będą 2, a we wszystkich pozostałych pojedynczo. I tak budujemy kolejne okrążenia. Raz na jakiś czas rozkładamy sobie tę robótkę, prostujemy ją ładnie. No i po prostu robimy kolejne okrążenia, dużo tych okrążeń na bieżąco możemy sobie sprawdzić, czy taka wielkość będzie nam pasowała i spotykamy się za jakiś czas. Część główna torebki u mnie jest już gotowa, ja już się w tym miejscu zatrzymam, to jest cały czas pierwszy motek, jeszcze została mi taka ilość sznurka, która swobodnie pozwoli na wykończenie i na zrobienie boczków. Ile tutaj mam tych żeberek? Tutaj jest pierwszy rząd, obrobienie łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutaj mam. Natomiast tutaj zobaczcie, jest część ze srebrną nitką. Tak jak wspominałam, grubość sznurka jest taka sama, ale ze względu na to, że ten sznurek jest taki troszeczkę bardziej sztywny przez ten dodatek srebrnej czy też złotej nitki, to tutaj mniej więcej na ten sam wymiar, zobaczcie, no właściwie identycznie to tutaj się prezentuje. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli tutaj będzie jedno okrążenie mniej, mimo że jest to samo szydełko, to troszeczkę mniej rzędów potrzeba. I teraz zrobimy boki. Kiedy już zdecydujemy, że wystarczy, to na końcu robimy takie jedno dodatkowe oczko łańcuszka jakby i obcinamy sznurek, wyciągamy go. Tę końcówkę sobie opalamy znowu, bo zobaczcie, po samym wyciągnięciu już tutaj pełno paproszków jest, więc żeby to nam się tutaj nie siepało, to opalamy sobie nad ogniem i wplatamy końcówkę. A teraz pokażę, w jaki sposób, też bardzo prosty, zrobić sobie dodatkowe boczki. Tak naprawdę nie jest to konieczne, ponieważ można by było również, zobaczcie, teraz złożymy tę torebkę tak, jak ona będzie. Składamy dół i tutaj będzie klapka. Jeżeli wystarczy Wam taka płaska torebeczka, to tu wystarczy poszywać te brzegi. Tu zszywamy i mamy taką kopertówkę typową, która tutaj nie będzie miała jakiejś nie wiadomo jakiej szerokości, ale na telefon, na kartę wystarczy w zupełności. Jeżeli nie potrzeba, to można zszyć w ten sposób, doczepić jakiś pasek, łańcuszek, zapięcie magnetyczne albo zapięcie
tego typu i torebka jest gotowa. Ale ja pokażę jeszcze, jak tutaj zrobić dodatkowy brzeg, żeby po prostu torebka nabrała przestrzeni w środku. Żeby zrobić brzeg torebki, rozpoczynamy dokładnie tak samo jak główną część, czyli składamy sobie sznurek na krzyż, tak żeby końcówka do kłębka idąca była na górze. Wkładamy szydełko do środka, pobieramy, przeciągamy i znowu nie zaciągamy tej pętelki za mocno, liczymy ją już jako pierwsze oczko i robimy jeszcze 9 dodatkowych oczek. Czyli razem mamy 10 oczek łańcuszka. I teraz podążamy znowu dokładnie w ten sam sposób, odwracamy sobie łańcuszek. Tutaj w tę pętelkę, która jest tutaj, robimy pierwszy półsłupek, pomijamy tę pętelkę, robimy w tej jakby drugiej. To jest pętelka, która jest przy drugim oczku łańcuszka, licząc od szydełka. I robimy tutaj półsłupek, następna pętelka, znowu półsłupek i tak pracujemy do końca rzędu. I znowu w tej pętelce początkowej, której normalnie nie liczymy jako oczko, a tym razem liczymy i również ją obrabiamy, to ponownie w tej pętelce robimy dokładnie 3 półsłupki. Już mam tutaj prawie końcówkę. Ostatni półsłupek, ostatnia pętelka i teraz została mi już tylko ta pętla początkowa. I tutaj w niej robię 3 półsłupki. Znowu trzymam sobie to, co tutaj jest, żeby mi nie uciekło, żeby się nie rozplątało. Mam 3 półsłupki, końcówkę ciągnę mocno, żeby mi się zamknęła maksymalnie. I teraz tę końcówkę będę wplatać pod kolejnymi oczkami. Widzę, że ona jest za długa, mimo że już ją opaliłam, to ją przycinam, opalam jeszcze raz. O, żeby ją zabezpieczyć, żeby była trochę krótsza, żeby mi się tutaj pomieściła pod tymi oczkami. I teraz pracujemy po drugiej stronie. Znowu tutaj piękne te oczka łańcuszka są widoczne. Będzie nam łatwo się wbijać. I robimy półsłupki po drugiej stronie łańcuszka. Końcówka już jest wrobiona. Jeszcze 2 półsłupki, 1 i 2. I teraz oczko łańcuszka obracamy robótkę i jeszcze jedno okrążenie. To będzie taka właśnie nasza boczna część torebki. Można zatrzymać się już w tym miejscu, jeżeli to z kolei Wam wystarczy. Pokazywałam wersję ze zszywaniem brzegów bez robienia tych dodatkowych ścianek. Taka może być ścianka, a ja chcę mieć jeszcze więcej miejsca w tej torebce, więc robię jeszcze jedno okrążenie. Odwracam się, drugie oczko od szydełka, znowu zobaczcie tylne pętelki, nic tutaj się nie dzieje niespodziewanego, dlatego ja to robię dosyć szybko, bo robimy dokładnie to samo, co w głównej części. I tutaj też, podobnie jak poprzednio, w 3 tych górnych oczkach, tutaj mamy to oczko i to oczko, robimy po 2 półsłupki, pod tylną nitkę oczywiście. Drugi półsłupek i ostatnie oczko, pierwszy i drugi półsłupek i półsłupki po drugiej stronie. Na koniec znowu takie jakby dodatkowe oczko łańcuszka. Wyciągamy włóczkę, obcinamy ją. Kiedy mamy już to zakończone, robimy jedno dodatkowe oczko łańcuszka i zostawiamy sobie dłuższy fragment sznurka. Obcinamy i teraz dopiero wyciągamy ten sznurek, nawet za długi zostawiłam, ale nie szkodzi, żeby od razu móc sobie to nałożyć na igłę i przyszywać do torebki, bo po co mamy tam jakoś kombinować. Opalamy oczywiście końcówkę, żeby było wygodnie, robimy to tak w ten sposób, żeby łatwo było nam na igłę do wełny tę końcówkę założyć. No i teraz zabieramy się za zrobienie drugiego identycznego elementu, a później za przyszywanie go. Układamy sobie główną część i bierzemy ten boczny element. I teraz policzmy oczka, które mamy do dyspozycji na około. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. I musimy to przyszyć w ten oto sposób.
tutaj do brzegu. Więc ja sobie łapię po prostu brzeg i też odliczam. Tyle samo oczek, ile tam było. Tu jest 22, więc dokładnie do tego oczka, gdzieś jakiś tu znacznik pod ręką mam, czy nie mam? Mam. Załóżmy sobie, żeby mi się nie pomyliło. Zakładamy tę długą końcówkę na igłę. No i zabieramy się za przyszywanie. A to, czy będziecie przyszywać oczko do oczka, czy pojedyncze nitki, czy jak tam, to po prostu trzeba przetestować ścieg, który się podoba. Można też zrobić tak, że tutaj przyszywamy, a później torebkę wywijamy na lewą stronę. Po prostu, no wiem, że tutaj gusta są różne, co tam się komu podoba, jak to przeszycie wygląda, więc ja tutaj niczego nie narzucam. Ja będę zszywała, sama jeszcze nie wiem jak. Może w ten sposób. Wewnętrzne nitki do siebie. I kolejne oczko. I kolejny. I w ten sposób przyszywamy ten element. On nam tutaj się będzie, w ten sposób pięknie nam się przyszyje. Przyszywamy z drugiej strony i wówczas to już zostanie nam tylko pochowanie końcówek i zamontowanie zapięcia. Poprzyszywałam już moje boczki i teraz tak, jeżeli podczas przeszywania jakoś za bardzo Wam się wszystko tutaj rozciągnęło i po zamknięciu klapki jakoś tutaj Wam za bardzo odstaje, to są dwie opcje. Albo możemy tutaj tę część odtąd zaczynając, tu, obrobić na przykład jednym rzędem półsłupków albo jednym rzędem oczek ścisłych, żeby troszeczkę ścieśnić ten brzeg. Poza tym będzie bardzo ładnie wyglądał, kiedy tutaj będzie taki wykończony tymi półsłupkami. A druga opcja jest taka, że te brzegi możemy zamknąć w ten sposób. Torebka i tak w głębi będzie miała troszeczkę więcej miejsca ze względu na ten brzeg, który jest tutaj, ale możemy zamknąć tutaj, można to zrobić na przykład przyszywając małe magnesiki i tylko zapinać, żeby można było otwierać. Albo można zrobić takie malutkie przeszycie, ułożyć sobie ładnie tutaj ten brzeg, żeby to estetycznie wyglądało w ten sposób i zrobić przeszycie z jednej, przeszycie z drugiej strony i wtedy zobaczcie, wszystko się przepięknie prostuje i idealnie się układa. I jak tutaj przyszyjemy zatrzaski, to będzie bardzo dobrze wyglądało. Przed chwilą pokazałam Wam, w jaki sposób wykończyłam tę beżową torebeczkę, a tutaj jest to moje cudne sreberko, które się pięknie błyszczy. Wspaniała to będzie torebeczka na karnawał. Zobaczcie tył, jaki piękny, przód, jaki piękny. I tutaj właśnie zrobiłam w ten sposób, że te brzegi po prostu zszyłam. Nie zrobiłam tych boków. Tutaj również widać, jest na płasko zszyte i nitka schowana od środka. Myślę, że i tak tutaj zobaczcie, sporo miejsca w środku jest, swobodnie zmieści się to, co powinno. I tak, w tamtej torebeczce zrobiłam zapięcie takie zewnętrzne, a tutaj myślę, że przyszyję magnes, ale tutaj również oczywiście sprawdziłoby się takie zapięcie, tym razem srebrne plus srebrny łańcuszek, na pewno byłoby również. Mam tutaj takie magnesiki do przyszycia, ten grubszy przyszywam tutaj na dole, natomiast do klapeczki przyszywam tą małą część i pięknie się będzie mi tutaj zapinało. Przygotowałam również sobie takie kółeczka otwierane, zamykane, pokazałam to, jak to zamontować, więc tutaj również zamontuję, przypnę srebrny łańcuszek i można
można iść z tą torebką na karnawał. Obie moje torebeczki są już gotowe, jestem bardzo zadowolona z efektu. Uważam, że naprawdę ten wzór jest super. Dla początkujących jest bardzo, bardzo łatwy. Pięknie się pracuje ze sznurkiem poliestrowym i fajne torebeczki można z niego wyczarować. Ten czarny sznurek, który jest tutaj u mnie ze srebrną nitką, w połączeniu ze srebrnym łańcuszkiem, jest również dostępny w wersji czarnej ze złotą nitką, więc wtedy używamy oczywiście złotych dodatków i myślę, że na pewno efekt również byłby przepiękny. Mam nadzieję, że te torebeczki Wam się podobają, mam nadzieję, że ten wzór Wam się podoba i że spróbujecie go wykorzystać w swoich pracach. Zatem jak zawsze czekam na komentarze, czekam na zdjęcia Waszych robótek robionych na podstawie moich tutoriali. Oznaczajcie mnie na Instagramie, na Facebooku, ja zawsze z ogromną radością oglądam Wasze zdjęcia. A dzisiaj już serdecznie Wam dziękuję za to sznurkowe, torebkowe wspólne dzierganie i do zobaczenia w kolejnym filmie.